Zamek Królewski na Wawelu jest budowlą obronno-rezydencyjną. Od czasu jego wybudowania na przełomie XI i XII wieku był wielokrotnie przebudowywany. Pierwszy zamek w stylu romańskim wzniesiono po przeniesieniu stolicy Polski z Gniezna do Krakowa. Na tym ujęciu widoczne są 4 z 5 wież mieszkalnych Zygmunta III Wazy, Kurza Stopka, Duńska i Jordanka. Z lewej obronna wieża senatorska. Wieżę Zygmunta III Wazy zaprojektował w stylu barokowym architekt królewski Giovanni Trevano w 1603 roku. W 1620 roku wzniesiono bliźniaczą wieżę Jana III Sobieskiego. Małe okienka w ścianie pałacu to locum secretum, czyli królewskie ubikacje. Zamek Królewski jest dwupiętrową budowlą z 3 skrzydłami z pomieszczeniami i 1 skrzydłem parawanowym. Zanim wejdziemy na teren zamku, odwiedzamy Smoka Wawelskiego. Przy dzisiejszej pogodzie nie zieje ogniem, a szkoda. To z tej pieczary wychodził, aby pożerać krakowskie dziewice. Wiadomo powszechnie, że gdy rycerze nie dawali rady, pokonał smoka szewc Skuba. Nafaszerował skórę barana siarką i podrzucił pod jamę. Siarka spowodowała ból i pieczenie w gardle. Smok tak długo pił wodę z Wisły, aż pękł. Dziś smok ziejący ogniem to wielka atrakcja wawelskiego wzgórza. Na zamek wchodzimy przez bramę bernardyńską. Zbudowali ją Niemcy w 1943 roku według projektu architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. Powstała w miejscu bramy austriackiej obok wieży sandomierskiej. Wieża sandomierska ma wysokość 40 metrów i 8 kondygnacji z otworami strzelniczymi rozmieszczonymi niesymetrycznie. Wychodzimy na dziedziniec zewnętrzny wawelskiego zamku. Jest to rozległa przestrzeń w obrębie budynków i murów obronnych. W tej przestrzeni dominuje bryła katedry wawelskiej. W zachodniej części wzgórza wznosi się baszta złodziejska. Jest jedną z 3 zachowanych baszt. Wzniesiono ją w XIV wieku w linii murów obronnych. W latach 2014-2015 zrekonstruowano 4-spadowy dach. Pod basztą znajduje się loch więzienny. Wikarówka, zwana też domem kapitulnym, została zbudowana w XV wieku. W pierwszej połowie XVI wieku nadwieszono renesansowy wykurz udekorowany herbem Bylina. Obecnie budynek mieści kancelarię parafialną i mieszkania kleru katedry. Na dziedzińcu widoczne są pozostałości po 2 średniowiecznych kościołach i fundamenty domu kanonika Jana Borko. Białe budynki w kształcie litery C to kuchnie królewskie. Między nimi i katedrą znajduje się wjazd na dziedziniec arkadowy przez bramę Berettiego. Brama Berettiego jest dwupiętrowa. Nad renesansowym portalem złocony napis łaciński Si Deus nobiscum quis contra nos, czyli jeśli Bóg jest z nami, kto przeciw nam. Kamieniarka okien jest renesansowa. Nad oknem drugiego piętra kamienny orzeł piastowski z 1370 roku. W klasycystycznej attyce zwieńczonej wazonami herby Polski i Litwy. Przejazd bramny ma jeszcze jeden wewnętrzny, arkadowy portal. Rozetę na arkadzie prowadzącej na dziedziniec wykonali Franciszek Florentczyk i Bartłomiej Beretti. Dziedziniec arkadowy, inaczej krużgankowy,
jest największym tego typu dziedzińcem na świecie. Ma kształt nieregularnego czworoboku, który stanowią 4 skrzydła zamku i strona powstała z kuchni królewskiej oraz wozowni z czasów hitlerowskich. Autorem projektu przebudowy w obecnym kształcie był Franciszek Florentczyk, a jego dzieło kontynuował Bartłomiej Berecci. Krużganki tworzą biegnące na 3 poziomach ażurowe galerie. Na poziomie dziedzińca i pierwszego piętra tworzą je półkoliste arkady wsparte na wolno stojących kolumnach. Na poziomie drugiego piętra smukłe kolumny podtrzymują okap dachu. Trzony wysokich kolumn dekorowane są w połowie długości spiralnymi przewiązkami. Niektóre obramienia drzwi na drugim piętrze, gdzie znajdowały się najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia, posiadają bogatą płaskorzeźbę. Pod okapem biegnie fryz namalowany w latach 1535–1536 przez Dionizego Stubę. Są to medaliony z głowami cesarzy i cesarzowych od czasów antycznych do średniowiecznych monarchów niemieckich. W narożnikach skrzydeł zamkowych znajdują się żygacze w kształcie smoczych głów, które odprowadzają wodę deszczową. Na dziedzińcu odbywały się różne uroczystości, a z krużganków, niby w teatrze, obserwował je dwór królewski. Niestety wspaniałe komnaty królewskie nie były udostępnione do zwiedzania z powodu remontu. Za katedrą wznosi się budynek Muzeum Katedralnego, przed którym ustawiono pomnik papieża Jana Pawła II. Opuszczamy Zamek Królewski przez Bramę Wazów, najstarszą z 3 bram wjazdowych. Wybudowano ją w 1591 roku w miejscu wcześniejszej bramy gotyckiej. Nad przejściem łaciński napis Senat i lud Krakowa odnowił 1827. Ostatnią bramą, przez którą przechodzimy, jest brama herbowa. Została wybudowana we wrześniu 1921 roku według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza w miejscu XIX-wiecznej bramy fortecznej. Zdobi ją 9 herbów ziem polskich, litewskich, ruskich i lennych. Nad bramą widoczny jest konny pomnik Tadeusza Kościuszki, ustawiony na Wawelu w 1921 roku. Jest dziełem lwowskiego rzeźbiarza Leona Marconiego i Antoniego Popiela. Po odzyskaniu niepodległości powstał problem zebrania funduszy na odbudowę Wawelu. W latach 1921–26 wmurowano w mur oporowy cegiełki, czyli kamienne bloczki z nazwiskami darczyńców. Każdy z nich wpłacił 30 000 marek, co było kosztem jednego dnia odbudowy Wawelu. Po II wojnie światowej z niewiadomych powodów część tabliczek usunięto. Dziś z ponad 6 000 cegiełek pozostało w odnowionym murze 788. Naszą wycieczkę żegna okrągła kaponiera, element dawnych fortyfikacji.